W ostatnich latach Polska nie tylko pełni rolę ważnego punktu tranzytowego dla narkotyków przemieszczających się po świecie, ale także staje się areną działań międzynarodowych karteli narkotykowych. Ta historia nie jest kolejnym opowiadaniem o lokalnych dealerach czy pseudokibicach. To opowieść o wpływach mocarstw przestępczych z Ameryki Południowej, Rosji i Europy, które coraz śmielej rozpychają się na polskim rynku. Ale jak dokładnie działają? Kto za tym stoi? I czy polskie służby radzą sobie z tym globalnym zagrożeniem? Dziś odsłonimy kulisy tej niewidocznej wojny, która toczy się tuż pod naszym nosem. W tym filmie dowiesz się, jak funkcjonują zagraniczne kartele w Polsce, jakie metody stosują, by ukryć swoje działania, jakie są największe akcje służb w 2025 roku oraz jakie zagrożenia wiążą się z działaniami tych grup. Kartel narkotykowy, zwłaszcza ten międzynarodowy, to nie tylko zwykła grupa przestępcza. To często rozbudowane organizacje o hierarchicznej strukturze, obejmujące na różnych szczeblach tysiące ludzi, od producentów, przez kurierów, po odbiorców i przeganiaczy pieniędzy. W Polsce obecność takich struktur nie jest nowością, lecz ich skala i sposób działania ewoluują. Kolumbijskie i meksykańskie kartele, które jeszcze kilka lat temu kojarzone były głównie z Ameryką Południową i Północną, obecnie mocno zaznaczają swoją obecność na starym kontynencie, a wraz z nim w Polsce. Wprowadzają coraz bardziej wyrafinowane metody produkcji i dystrybucji narkotyków, w tym mefedronu, heroiny, amfetaminy i marihuany. Wykorzystują rozległe sieci logistyczne, w tym transport drogowy, morski oraz coraz częściej drony i technologię do przemytu. Działalność karteli polega między innymi na zakładaniu nielegalnych laboratoriów, często w ukrytych miejscach, takich jak wiejskie gospodarstwa, opuszczone hale czy nawet podziemne piwnice w miastach. Produkcja narkotyków na miejscu pozwala skrócić łańcuch dostaw i zwiększyć zyski. Do przerzutu wykorzystywane są skomplikowane kanały transportowe. Używa się samochodów ciężarowych z ukrytymi skrytkami, kontenerów morskich, a także kurierów na piechotę lub rowerach. W ostatnich akcjach CBŚP zatrzymano powiązania przemytników z większymi sieciami działającymi w Niemczech, Hiszpanii, Irlandii oraz Wielkiej Brytanii. Centralne Biuro Śledcze Policji od 2024 roku intensywnie monitoruje i rozbija grupy powiązane z kartelami. W 2025 roku miały miejsce liczne spektakularne akcje, m.in. zlikwidowanie fabryk w Polsce, zatrzymania liderów grup działających na granicy Polski i Niemiec, a także przejęcie setek kilogramów narkotyków. Jedną z takich akcji było rozbicie grupy pseudokibiców rządzonej przez liderów powiązanych z Kolumbią i Rosją, co pozwoliło zabezpieczyć łącznie ponad 100 kilogramów narkotyków. Służby współpracują z Europolem, Interpolem i zagranicznymi odpowiednikami CBŚP, wymieniając się danymi i prowadząc wspólne operacje. Obecność takich struktur niesie ze sobą ogromne zagrożenia: wzrost przestępczości, korupcję, destabilizację lokalnych społeczności oraz rosnącą przemoc. Coraz częściej dochodzi do porachunków, wymuszeń oraz zamachów na osoby działające przeciwko kartelom. Dodatkowo, nielegalne środki trafiają nie tylko na czarny rynek, ale też do laboratoriów produkujących syntetyki, które są trudniejsze do wykrycia i bardzo toksyczne. To zagrożenie zdrowia publicznego i społecznej równowagi. Jakie są perspektywy na najbliższe lata? Eksperci i służby wskazują na konieczność dalszego zaostrzania współpracy międzynarodowej, zwiększania technologii wykrywania i edukacji społecznej na temat narkotyków. Polska staje się coraz ważniejszym graczem w walce z międzynarodową przestępczością narkotykową, ale wymaga to także zaangażowania lokalnych władz, społeczności i każdego z nas. Ten temat to dopiero wierzchołek góry lodowej.
Jeśli chcesz poznać więcej takich historii, prawdziwych śledztw i kulis kryminalnego świata, zostaw subskrypcję i łapkę w górę. W komentarzach napisz, jakie zagadki polskiej kryminalistyki chcesz zobaczyć w kolejnych filmach.